Idzie człowiek i nagle oferta czerstwych ogórków. Tak w ogóle to czerstwy, czesko, to jest świeży, a świeży to jest czerstwy. Aha, czyli to są świeże ogórki. Dziś musiałem troszeczkę wiedzy od ciebie zaczerpnąć. Całe życie się człowiek uczy. Szukamy cały czas miejscówki. I tu mi się wydaje, że będzie dobry trop. Bo jest taka ślepa ulica. Jest w miarę płasko. I słoneczko jutro powinno nam przygrzać, żeby szybko namiot wysechł. Słyszycie te odgłosy? Co tu się dzieje? Się pompuje. Tak tu się naciska, to się pompuje. Zaraz to ustami szybciej napompuje. Ja mam zwykłą taką matę, ale ma pompowaną. No, miasteczko spokojne, ciche. Rozbiliśmy ten namiot, no i ale już jakaś taka spokojniejsza. Szukaliśmy na couchsurfingu, nikogo nie znaleźliśmy. Dobra, zaraz się rozłożymy, to wam pokażemy, ale namiot pierwszy raz rozkładaliśmy niecałe 7 minut. Dobra, nadajemy teraz live. Nie wiem, jak mnie widać, jak mnie słychać. Próbujemy tu światełko. Jakaś pani idzie. Tymczasem z życia influencera. Godzina 23:15. Namiot. I montuję film. A żaba tu śpi. Dzień dobry. Drugi dzień. Widzimy się tu pod namiocikiem. Hello, hello. No, Ala, spałaś źle? Nie. Chyba 11 godzin. Ja 8, bo montowałem do godziny 1. Wierzcie mi albo nie, ale to zmęczyło mnie też. Mentalnie. Nie tyle noszenie tych plecaków, bo tak dużo nie chodziliśmy. Tam może parę kilometrów. Tylko wyjście poza tą strefę komfortu. Te pierwsze w ogóle takie przełamania. Tak człowiek w dziwnym takim stanie psychicznym jest, ale później już leci. Nie ma co myśleć. Michał, nie myśl. Rób swoje, leć. No, dlatego on odpoczywa też. No i oczywiście są wakacje. No i znowu się przewróciło dziecko. Pobudka. Mieliśmy wstać lada świt, no może nie o 4:30, ale co najmniej o 6:00, a wstaliśmy, O 9:00. aha, czyli jak? Zwykle. Jak zwykle. No. I tu mamy namiocik. Wczoraj wam tego nie pokazywaliśmy. I tutaj jest most, przez który się przechodzi na stronę czeską. No tam pan już jedzie po stronie czeskiej. Już jest na rowerku. I dzisiaj udajemy się do Czeskiej Republiki. Nie, Ludowej, nie, to nie Ludowej. To nie Czechosłowacja. Michał, zaraz, który to rok był? 1993. Trochę człowiek zmięty, ale się wyspałem. Tak jak wspominałem, montowałem do 1:00 w nocy, żeby ten odcinek zrobić. Szybko się to montuje, ale jak zwykle miałem tyle materiału, nie wiem, coś koło godziny prawie. Z tej kamerki jeszcze i z normalnego z telefonu, ale udało mi się sklecić. Teraz jest pytanie, żeby złapać Wi-Fi, żeby wam to opublikować. Filmy prawdopodobnie będą się pokazywały na dzień następny po południu, albo co drugi dzień. Zobaczymy, ile będziemy mieli przygód. W ogóle wszystko zobaczymy. Wczoraj te live'y to nam dały, że tak powiem, mocno. Było intensywnie. Na YouTubie w ogóle coś się tam technicznie powaliło, bo tutaj jest zasięg słaby, ale na Instagramie odpaliliśmy od razu. Tam było kilkadziesiąt osób, w szczycie to chyba 60 nawet. Także zapraszamy codziennie o 22:00 na live'a na YouTubie. No, można to oglądać jeszcze później oczywiście na YouTubie, ale na Instagramie trzeba oglądać na żywo. 22:30 Instagram Solo po planecie. Dobra, koniec gadania, zwijamy namiot. No, tam go poprawiaj coś, tu z przodu. Tak jak politycy wieńce na grobach poprawiają, tam udawaj, wiesz, pod film, a ja dochodzę. Wiesz, o co chodzi? Wiem. No. Chodź tu. Chciałem się ciebie coś zapytać. Tak? Jak ta pierwsza nocka? No, dobrze.
Powiem ci, jedno się nie zmieniło. Jak się przebudziłem, to spałaś równie mocno, jakbyś była w domu na łóżku. Ja jestem dumny z ciebie bardzo. Dobra, słyszymy namiecik i lecimy na śniadanko i bach, 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 bach. Dzień dobry. Dobry dzień. Teraz ty. Dobry dzień. Dobry dzień. Dzień dobry. Polska Rzeczpospolita, Czeska Republika. Kolejny kraj. Przypomniało mi się, jak z Alą byliśmy 5 lat temu. To było aż 5 lat temu, tak. W czasie COVID-u to już znieśli te wszystkie obostrzenia i pojechaliśmy z jej dobrą koleżanką Natalką i z dziadkiem Leczkiem właśnie do Czech. To było chyba Dwór Kralowe Zoo, no nie? Co można wjechać samochodem pomiędzy zwierzęta i nawet była taka sytuacja, że chciałem uchylić, wjechaliśmy już w tą strefę taką dosyć no, natężoną, jeśli chodzi o niebezpieczne zwierzęta, czyli lwy. I oczywiście były znaki, że nie wolno tam nawet szyby otworzyć. No ale Michał Cwaniaczek próbował trochę otworzyć, żeby zrobić zdjęcie tym lwom. No i w tym momencie, jak tylko otworzyłem, od razu się pojawił głos z głośników. Nie musiałem rozumieć po czesku, wiedziałem, że to chodzi o to, że otworzyłem okno. No i taka mała historyjka. Pamiętasz to? No, pamiętam. Pamiętam, jak nam zaglądały chyba te jakieś zebry czy coś przez okno. O, widzisz, no każdy ma jakąś tam swoją historyjkę. Dobry dzień. Nie wiem w ogóle, jak ja to planowałem, że w ogóle czeskich koron nie wymieniłem i poszedłem teraz do bankomatu, a najlepsze, że sieć komórkowa nie działa na tym eSIM-ie, którego mamy. No i nawet nie wiem, jaki jest przelicznik. Wziąłem 1600 koron, może to starczy, nie wiem też, ile tu będziemy, 2 czy 3 dni. No ale to też pokazuje, jak człowiek nie ma internetu, jak się może nie gubi, ale no ale nie wiem, jaki jest przelicznik, ile to jest 100 koron. Kroczymy dzielnie jeszcze przez fragmenty Cieszyna. Jesteśmy już na obwodzie tego miasta. No i nie jest taka sprawa prosta. Trochę jak czeski film. Dla mnie tu też są nowości. Posiłkuję się taką stroną Hitchwiki, czyli Wikipedia dla autostopowiczów. I są na mapie zaznaczone punkty, gdzie ktoś złapał łatwo stopa w danym kierunku. Tylko że tutaj jest trochę taki trójkąt, a my chcemy jechać tak. I ta droga, naciśnij Ala, bo możemy stać tu długo. O, jest zielona. A ta droga jest po prostu tak po przekątnej. No nic, ciśniemy, zjedliśmy śniadanie. 12. Ala, jeszcze jakoś dogorywasz? Zmęczona. Dobra, już widać na horyzoncie tam zjazd tej drogi. To jest kierunek, którym chcemy się udać, czyli Frydek Mistek. Trochę utknęliśmy, sprawdzałem tam drogę taką ekspresową, ale tu trochę już zmęczona. Portugalsko Frydek Mistek. Utknęliśmy tu trochę jak ciotka w Czechach, ale ciężko tu się operuje, jak są drogi właśnie takie ekspresowe, bo niby stoimy na takim cypelku, ja bym tu stanął, ale to kierowca musi podjąć dwie decyzje, że nas chce wziąć i drugie, że jest w miarę bezpieczny. No i nawet jak machają, to tak ręką pokazują, że raczej tutaj nie, bo jest tutaj, jak widzicie, dojazd z jednej drogi, a stamtąd najwięcej jedzie, skręca i jedzie tutaj. I tu się już zaczyna droga ekspresowa na ten Frydek Mistek cały. Chcielibyśmy jakimiś lokalnymi, ale no nic, uczymy się. Dzień drugi. Najważniejsze, że jesteśmy razem, ale jest trochę zmęczona. Nie? No. Dojedziemy. Przed sekundą mówiliśmy, że nikt nas nie weźmie i mnie pan ambulansem zatrzymał. Dziękuję. I co, Ala? A już mieliśmy się zawijać z drogi i nagle się zatrzymał ambulans. To jest to. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. A najważniejsze, że jakoś jest progres. Jedziemy teraz z panem do Ostrawy,
a później odbijemy na Brno. Jakby nie według linii, ale będzie to dobra opcja, bo tu pan nawet też chyba z tego co rozumiem po czesku, bo to jest tak kiwam głową, a tak naprawdę to większość przecież nie rozumiem, ale tak jakby zasugerował, że tam nas gdzieś wyrzuci w Ostrawie, że będziemy mieli wylotówkę na Brno gdzieś. Widać. Jak moc... Moc dziękuję za waszą pomoc. Aj. No i takim sposobem dojechaliśmy pod Ostrawę. Musimy tu przejść jakieś 2, może 3 kilometry w stronę następnej autostrady, bo nas pan ten z ambulansu wyrzucił. Tam na takim pit stopie widziałem, że jest możliwość chyba zaparkowania samochodu, zatankowania. To jest droga na Brno, więc tak na moją logikę to myślę, że będzie dobry wybór. Trochę energii nam się przyda. Wziąłem ci taką klasyczną kofolę. Spróbuj, bo to jest smak dzieciństwa. To był szał kiedyś, żeby taką kolę z Czechosłowacji wypić. Chociaż ja to tak w sumie nie wspominam, bo ileż ja tych lat miałem, parę, jak komuna upadła. Ciasteczka. Ja na co dzień nie pijam takich mózgoczepów, ale ta nazwa mnie urzekła. Kaktus Semtex. Może nie wybuchnę. Semtex to jest taki aktywny składnik do różnych ładunków wybuchowych. Nie wiem, czy tu mnie algorytm teraz jakoś nie chwyci. No to wypikasz. Wypikam albo wypiję, nie? Nawet niezłe. Trochę kaktusem zalatuje. Ale byś kaktusa? No właśnie nie jadłem. Oj. Nam przejechał gościu kamerę. Ale zielony? W ostatniej chwili samochód by nam kamerę przejechał na statywiku. No to za ten dzień. A na śniadaniu wydaliśmy ile? 115 koron? 170. 170 koron. Tam były jakieś 4 bułki, 2 napoje i woda. A teraz na tą kofolę, ciastka i ten napój wyskokowy 80 chyba koron. Idziemy i zeszliśmy z osiedla. Jakieś krzaczory są, ale w linii prostej pokazuje, że jeszcze, nie wiem, niecały kilometr na MOP, na stację Orlen, tak. Orlen poza Polską ma chyba największą sieć stacji właśnie w Czeskiej Republice. Zaraz muszę tu sprawdzić, bo to jakieś pole kukurydzy w ogóle jest. Żebyśmy tylko w tą kukurydzę. No właśnie, żebyśmy się nie zgubili. Trochę jak z amerykańskiego horroru, nie? Żartowałem sobie, że musimy przejść przez to pole kukurydzy i najlepiej i najsprawniej byłoby właśnie ciąć na wprost te 400 metrów, ale wygląda na to, że tutaj jest taka droga dookoła polna i trzeba ją obejść, tylko z jednej strony jest skrzyżowanie z inną autostradą i tam widzę, że jest utrudnione dojście. Za głosem intuicji po prostu iść. Mamy drogę polną, tu chyba jest dojazd właśnie rolnika do pola. Jakoś przetniemy, no. Na pewno nie będziemy się przez pole kukurydzy przedzierać. Lepiej nadrobić dookoła z kilometr. Spodziewałaś się, że będziemy dzisiaj szli przez pole kukurydzy? No raczej nie. No jakbyśmy mieli przez to przejść, ale by były zniszczenia. W Ameryce to ta kukurydza jest taka jakaś większa na filmach, nie? Tak mi się wydaje. I większe odległości między tym są, a tutaj jest 15 cm jedna łodyga od drugiej. No mama kiedyś nam z Kacprem kazała iść przez takie coś. No jak przez to pole całe przejść. Jak stwierdziliśmy, że to nas kuje i my nie będziemy przez to iść, to stwierdziła, że my jesteśmy jacyś dziwni. Jak to się skończyło? No i w końcu wracaliśmy. Już prawie doszliśmy do tej rzeki, ale wracaliśmy z powrotem, bo Kacper miał chyba z 5 lat. I mama go musiała nieść i on się tam rozpłakał i w ogóle. Czeski film. Czeski film i życie. Chcieliśmy przygody, to mamy. Ale droga jest super. No jest autostrada, widzę. Widzę, tam jest autostrada. No. I na lewo tej autostrady będzie Orlen. Tu przystanek pod tym drzewkiem? Tak. Dobra. Ale fajnie wieje. O. Co czujesz? Zmęczenie.
O, jest Orlen. Tam mamy dojść. Tak? No. A no widać. Tylko naokoło tego pola, tutaj dookoła trzeba iść. Jest ta droga. Mam nadzieję, że tam przez te drzewa jakoś przebrniemy. No nie wiem, no oby. Ja ci rozłożę może to moją matę tu. Dobra. No składamy. Odpłynąć. Spadł telefon. Proszę. O, jak fajnie. Mała rzecza cieszy. No. No to, No. ty byłeś w Amsterdamie? A byłem. No ponad 20 lat temu. Przypomniało mi się coś. Od razu powiem wam i tobie, to nie jest nic takiego mądrego. Będę półsłówkami mówił, każdy się domyśli, o co chodzi. Historia była następująca. Mieszkałem w Anglii, miałem chyba 21 lat i kumple z pracy wybierali się do Amsterdamu i mnie namawiali i ja z nimi pojechałem tym samochodem. Dojeżdżamy do Amsterdamu, wynaleźliśmy szybko jakiś tam lokum, rzuciliśmy bety i poszliśmy na miasto. Ja myślałem, że wszyscy będą zwiedzać, że to będzie jak taka, no, że tam po to tam jedziemy. A oni gdzie? Oni poszli od razu na kawę do coffee shopu i tam się rozsiedli. Ja przyszedłem w ogóle za 5 czy 6 godzin i mówię, że jeszcze możemy jechać, nie wiem, na stadion Ajaxu, bo to wtedy się wszyscy futbolem interesowali. Ale mówię, chłopie, my tu przyjechaliśmy cały weekend siedzieć i tą kawę pić w tym coffee shopie. Nie, jak chcesz, to masz. Ja mówię, nie, to nie dla mnie. W ogóle odmawiałem. Kiedyś taką kawę raz spróbowałem, mi się tylko w głowie kręciło. Nic dla mnie. Ale na stole leżało takie ciasto. No i się pytam, czy mogę to wziąć. Ja mówię, pewnie, częstuj się. No i wpiłem sobie to ciasto. To ciasto taką miało konsystencję jak babka ucierana na Wielkanoc. Coś w tym stylu. Też takie żółte było, smaczne i takie nasączone, fajne. No i zjadłem kawałek. Po czym zjadłem drugi. No, oni mówią, czy mi jeszcze zamówić. No i zamówili mi jeszcze chyba trzeci. No i minęło parę minut, mówią, a to podjedziemy nad morze. Pojechaliśmy tam na wybrzeże. Pamiętam takie szerokie plaże w Holandii, niesamowite. To było wrażenie, bo nie wiem, 200-300 metrów szerokości. Kupiliśmy sobie frytki belgijskie czy holenderskie, siadamy, Cliff koło mnie, Paul chyba jeszcze był, ale Cliff jadł te frytki i ja w takim rożku, tak jak klasycznie, no nie? Kolega, No i- nie Cliff. Proszę? Kolega, nie Cliff, taki Cliff. Cliff, no na imię. No, kolega. No, jemy te frytki i ja pamiętam, jak dziś wziąłem tą jedną frytkę i nagle tak... I nagle Cliff mnie trąca, ty idziemy, bo ja już zjadłem. Patrzę na te jego frytki, no nie ma frytek w ogóle w tym rożku, a ja jeszcze tej pierwszej nawet nie skubnąłem. Taki slow motion po tej kawie. No i wsiedliśmy do samochodu, co ja miałem w głowie, ale nie będę tu opowiadał. Możecie sobie tylko wyobrazić. Nie polecam. Ja nie byłem świadomy, co za ciasto jem, że jadłem to z tą kawą. A oni, jak później mi to opowiadali, byli pewni, że ja wiem, co ja jem. Że jeżeli nie chcę, powiedzmy, tego wypić, to zjem. No i taka była podróż moja do Amsterdamu. Nie polecam. Każdy ma swój rozum. No, także odpowiadając na twoje pytanie, byłem w Amsterdamie. Taka anegdotka, trochę jak z Familiady, no nie? Trochę lepiej może, nie? Niż pan Karol Strasburger, pozdrawiam. A ja teraz się już udam na spoczynek chwileczkę, bo w tym wieku już jest wskazany odpoczynek. Tu się kukurydza skończyła. Tu jest autostrada, widać samochód tam, jakiś ciężarowy. A my musimy to tu przeciąć. Idą dzieci kukurydzy. Jest Orlen na widoku. Właśnie nie wiem, czy to nie tu wzdłuż. Tu pójdziemy. Nigdy nie sądziłem, że będę miał misję dojścia do Orlenu. Jeszcze pytanie, czy tam jest siatka. Tam jest siatka, nie przejdziemy. Ale po tej stronie jest też MOP. To nawet nie o to chodzi, żeby tutaj stąd ludzie nie szli, tylko żeby stamtąd nie wyszli na pole. Spróbujemy to jakoś obejść może.
Dobra, musimy tam dojść. Przygoda. Najwyżej się tu rozbijemy i koniec. Kura patwa wyleciała. No i dochodzimy tu do tego mopu za tymi krzakami. Może to nie jest pod prądem. No i co? Nie dotykaj. To jest tak giętkie, myślałem, że to pod prądem jest, ale nie jest. Że no nie przejdziemy raczej przez to. Podkopu nie ma co robić. Trochę na przypale. No nie wiem. Przygoda, no. Kolejna. Nie? No jest próba. No, trzyma się na tym właśnie i musi się trzymać tej rurki i nogę przełożyć. Dasz radę? Nie, jeszcze jedną nogę wyżej. O, dobra. O, to jak już tyle przeszłaś, to już jesteś dalej niż bliżej. Super, przeszłaś. Ja będę jak ja nie przejdę. No, złaś powoli. Mam sprawę. I nie wychylaj się, tylko się tu na razie ten. Dzień dobry. Witam. Dobra. No i wróć. Pionowo wkręci, no pionowo. Chwila strachu i przeszliśmy. O, tu jest ogon. Kurde, kłusownicy. Ta siatka to jest chyba bardziej, żeby zwierzaki jakieś nie przechodziły. A tu jest pit stop dla tirowców. Uratowani, no albo będziemy tu siedzieć nie wiadomo ile. No to najwyżej przejdziemy z powrotem i będziemy spali tam, gdzie byliśmy. No, miejscówka była, podobała ci się, co? Tak, fajnie tam było. Cisza, spokój. Można iść do lasu, coś upolować, ognisko rozpalić. Aha. Swojskie klimaty, Orlen na horyzoncie. Dół Wróg i jego bracia się tu wlecieli, król tak samo. Prawie jak w domu, nie? Co? Myślicie, że walczyli o spadki? Nie. Ucieszmy dzisiaj. I tak właśnie... Sprawdzamy przed uploadem, czy wszystko Cieszka. gra. Skąd ta w ogóle nazwa? Od Cieszka. Stara, dobra mapa. Pokażę ci, gdzie jedziemy. Otwórz tu na początku. Jesteśmy tutaj, 149 strona. Tu jesteśmy gdzieś. I najlepiej chcemy się dostać tu. Jest kawałek, więc trzeba w stronę Ołomuńca coś łapać, albo Prerow i później w dół. Я не понимаю. Okej. Pierwszą osobę, którą zatrzymaliśmy tu państwo i od razu się zgodzili, żeby nas wziąć. Może się jakoś zapakujemy. Ej, ja nie wierzę, co się dzieje. Słuchajcie, siedzieliśmy na Orlenie 2 czy 3 godziny, próbowaliśmy wrzucić filmik i wyszliśmy z Alą, bo już musimy się gdzieś przemieszczać i podeszliśmy do pierwszego auta, bo tacy państwo tutaj mili z wyglądu byli i na imię mają Uliana i Nikita. I słuchajcie, i od razu nas wzięli, jadą gdzieś do Wiednia, gdzieś nas wyrzucą, nie wiemy co się dzieje i jest super. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Jesteśmy tu, Ala, w czeskim filmie. Jeszcze dostałaś mandarynki, nie? No i co? Gdzie my to wylądowaliśmy? W burakach. Ale patrz jaki materiał na namiot. Ty będziesz zadowolona, bo z daleko od cywilizacji, nie? No tam gdzieś mamy iść, no. Oni pojechali na Wiedeń, chcieli nas nawet zabrać, wy się pytali, ale no to za szybko by. No. Ci państwo, którzy nas wzięli przed chwilą, Nikita i Uliana, tak. Wczuli się, bo mają syna 15-letniego i tak już wykonaliśmy ponad normę dzisiaj, bo chyba coś 140 km muszę policzyć. Ale w ogóle nie wiem, czy ty się zorientowałaś, ten pan w ogóle myślał na stacji, jak podeszliśmy do niego, to pierwsze auto było. I wyciągał saszetkę i pieniądze. Bo on zrozumiał, że chyba my potrzebujemy pieniędzy, bo ja mu tłumaczyłem, że jedziemy z córką autostopem, a on saszeta i jakieś pieniądze zaczął wyciągać. No, ale ta pani mówiła trochę po polsku, no i tak żeśmy się przemieścili. Smacznego.
Tam jest właśnie droga na Wiedeń i ci państwo pojechali tam, a my chcemy iść, jak widzimy, tam. Wkroczyliśmy teraz do czeskiego miasteczka Hulin. Nikogo nie ma. Widziałeś w ogóle jakąś osobę, która tutaj na piechotę szła? Widziałam chłopaczka na rowerze. A, no na motocyklu, na rowerze. Takich klimatów potrzebowaliśmy. No to już jest, nie wiem jak jest w Czechach, ale na Słowacji to po 18, nawet w sezonie, to tam miasteczka są jak wymarłe. No tu podobnie chyba. Ani żywej duszy nie ma. Na Węgrzech też. A czemu niektóre kraje się mówi, że się jedzie na jakiś kraj, a inne się mówi do? La, to zadałaś mi teraz niezłą zagwozdkę. Nie wiem, nie jestem takim lingwistą. Może tutaj nasi widzowie nam pomogą. Czemu taka odmiana jest, że jest do i na. To tak było chyba z Ukrainą, nie? Że na Ukrainę albo do Ukrainy. Albo na Chorwację, albo do Chorwacji. No tak. Kto ma jakiś pomysł? Jest tu jakiś polonista? Z wykształcenia albo z zamiłowania? Dajcie znać w komentarzu. O, idzie tam pan. Idzie tam, patrz, jest. Wow. Jest życie. Tu Ala masz opcję. Klasyczna czeska restauracja, pizzeria, kebab. No to wybieram chyba pizzę. Tak myślałem, że placki są zawsze bezpieczne. No. No i doszliśmy pod pizzerię. Niestety urlop. No to nic, będzie chyba kebab, ewentualnie sklep. Słuchajcie, jak to nawet dobro powraca, jestem tu u kolegi w kebabie w miasteczku Hulin, bo jedyne miejsce, gdzie możemy coś zjeść. No i powiedziałem mu, się pyta mniej więcej gdzie jedziemy, powiedziałem mu zamówiłem tutaj 2 kebaby dla Ali, a on jeszcze kole, frytki daje i w ogóle. Dziękuję. Proszę. Tutaj? Trochę duża trawa chyba. No ale to się wygniecie. Decyzja zapadła, rozbijamy się tutaj na boisku piłkarskim. Nie podmokłe tu tereny? To tu. Ale kolory wieczorem są takie dziwne na twarzy. Ale deszczala. Rozłożyliśmy namiot i po ilu? Nie wiem, godzinę temu? Nawet nie całą chyba. I taka chmura przyszła. Ale słyszy się na pewno.